Nastał nowy dzień. Można zdjąć ściski. W międzyczasie trochę je przełożyłem, bo podobało mi się tak, jak one były założone. Teraz zabrać. Przynajmniej tutaj nie mam specjalnie kleju. No tutaj sporo kleju wyciekło, ale to nie jest problem. To się doczyści. No a poza tym ja tą piętkę jeszcze tutaj będę teraz rzeźbił. To zrobimy tak, żeby to sobie przechodziło płynnie jedno w drugie. To, że tutaj jest ten klej, w tej chwili to nic nie zmienia. Jeszcze jedną dziurę muszę zrobić w korpusie gitary. Nie ostatnią, no chyba przedostatnią. Mianowicie dziurę na pick-up. Tutaj będzie... W tym miejscu trzeba wstawić pick-up, żeby było słychać potem, co jest grane. Pick-up wspiera drgania strun i zamienia na prąd. Proszę, prąd idzie kabelkiem do wzmacniacza i potem wszystko słychać. No. W szablonie mam już tą dziurę tutaj przygotowaną. Teraz wystarczy najpierw to trochę nawiercę. Jakoś super to nie wygląda, ale zaraz poprawimy to frezarką. Będzie równo. To teraz tylko kilka ruchów frezarką. I gotowe. Proszę bardzo. Teraz czas zamontować mostek. Na razie na próbę. To jest mostek do tej gitary. Dwa siodełka, tutaj brakuje dwóch siodełek, wyjąłem je, bo wtedy mam dostęp do tych otworów na śruby. Inaczej to one zasłaniały. No i mostek będzie mniej więcej tutaj. Tu już sobie zaznaczyłem 3 otwory, w które będą wchodzić śruby, które go trzymają. Także zaraz te otwory wywiercimy. I potem ja ten mostek tu przykręcę. Założę 2 skrajne stroiki na główkę i założę 2 struny, żeby zobaczyć, czy wszystko jest równo, tak jak trzeba. Tak to wygląda po zmontowaniu. 2 struny na razie tylko. Widać, że wszystko jest na miejscu. Struny biegną wzdłuż gryfu, czyli jest tak, jak ma być. Ja to jeszcze wszystko zostawię na chwilę tutaj. Zostawię tutaj, bo włożyłem też pick-up od razu. Także jak tutaj podłączę elektronikę, to wszystko przylutuje, to jeszcze od razu sprawdzimy, czy to działa. A potem będzie można to wszystko rozebrać. Dokończyć ten tył tutaj. W międzyczasie zrobię klapkę. No i potem już tylko malujemy. No i jeszcze różne takie drobiazgi. Trzeba będzie wyrównać progi i zrobić siodełko. Siodełko na razie jest... siodełka nie ma. Jest tylko kawałek z kości, z której siodełko dopiero będzie. No to otwory na potencjometry. 2. No i teraz płytka boczna z gniazdkiem jack, do którego będzie wchodził kabel. Ona będzie tu na 2 śruby mocowana, więc też trzeba je nawiercić. Zaznaczamy najpierw 2 dziury. Jedna, tutaj druga, to wiercimy. Jedna dziura, druga dziura. To teraz lutowanie. 2 potencjometry, potencjometr głośności. Ten potencjometr barwy z kondensatorem. Też na chwilę. Na razie przytuluj. To jest kabel od pick-upa, który tam jest z drugiej strony. To przygotuję. To po tym teście będę musiał wszystko wymontować. To jest tylko na chwilę, żeby sprawdzić, czy działa. Potem to rozgotuję.
Czy ten pika podlutuje, to ile będzie można wyjąć. To będzie wtyczka. Przełożę tędy. Tak to wygląda już zrobione. Nic specjalnego. Przykręciłem jack. Teraz można wetknąć kabel i zobaczyć, czy działa. I do mojego super małego wzmacniacza. Nie działa, ale jak się przygłośni, to już działa. Czyli tak, głośność działa. Barwa też działa. Pomaluję teraz jeszcze te wnęki tą farbą ekranującą. To jest taka farba, która, sama nazwa wskazuje, ekranuje. Dzięki temu, że to będzie wszystko zamknięte w ekranowanym, takiej wyekranowanej wnęce, to po prostu będzie mniej zakłóceń z powietrza. Cały ten układ łapał, więc gitara będzie mniej szumieć. Dobra, i teraz komora na elektronikę. Jak zrobię tu klapkę, to ta klapka też będzie ekranowana. Klapka będzie tak naprawdę miała przyklejoną folię aluminiową. I ta folia razem z tą farbą będzie tworzyć ekran dla tego układu elektronicznego nieskomplikowanego, który tutaj mamy w środku. Będziemy. Wyciąłem płytkę, która tutaj będzie. O. Teraz, żeby ta płytka się trzymała, normalnie się to przykręca śrubkami, ale ja mam inny pomysł. Trochę rzadszy, to znaczy wmontuję tu 3 magnesiki i to się po prostu będzie trzymać na magnes, tylko będzie można wyjąć. Muszę tylko wywiercić 3 małe dziury. Teraz tylko wkleję magnesiki na miejsce. Odrobinę kleju. No i tutaj z drugiej strony robię 3 dziurki, każdą z tych dziurek klej i wklejamy magnes. Gotowe. Teraz trzeba to jeszcze podmalować tylko tą farbą tutaj wewnątrz i od tej strony będzie. Plan na teraz to jest, muszę coś zrobić z tą końcówką gryfu tutaj, która mi została. No różne miałem na to pomysły, ale w końcu zdecydowałem się na to, że po prostu wyrównam frezarką do takiego zaokrąglenia. Zaraz będzie jasne, o co mi chodzi, jak to po prostu zrobię. To jest grubszy efekt, który chciałem uzyskać. Tak to wygląda. Takie mamy zaokrąglenie tutaj, jak się gryf kończy równo. Pora zająć się tym przejściem korpusu w gryf. Zacznę dość agresywnie pilnikiem, a potem przejdziemy na coś lżejszego. Inne co można użyć w czymś takim to zwykła wiertarka, tylko z
bębnem ściernym. No dobra. Jeszcze 2 dziury tu zrobię, zanim to pomaluję. Jedną tutaj z tyłu, a drugą tutaj w górnym rogu. Po to, żeby przyczepić takie zaczepy na pasek. Drugą zrobię tu, w tym miejscu. Tu będzie mocowany drugi uchwyt.